Czy można grać w Jana Pawła II? Można. Czy telewizja polska potrafi marnować publiczne pieniądze? Potrafi. Czy szef Orlenu może być szwoleżerem spod Samosiery? A można, jak najbardziej. Jeszcze jak. Czy jak będziemy niegrzeczni, to rząd nas znowu zamknie? Niewykluczone. O tym między innymi powiemy w tym programie, w tym odcinku programu w telegraficznym skrócie, który jest subiektywnym, autorskim przeglądem wydarzeń Macieja Orłosia. To znaczy nie chodzi o przegląd Macieja Orłosia, tylko o przegląd w jego wykonaniu. Czwartek, 18 lutego. Maciej Orłoś, zaczynamy. A zaczynamy od wiadomości gamingowych. Polscy producenci gier mają, jak wiadomo, świetną renomę na świecie. Co prawda błędy techniczne długo wyczekiwanego Cyberpunka 2077 trochę pogorszyły sytuację, ale jest szansa na odbicie. Wszystko dzięki Ministerstwu Edukacji i Nauki, które stworzyło grę o Janie Pawle II. Gra wygląda tak. Twoją misją jest odkrycie pasji Karola Wojtyły. Poznasz sporty, które lubił uprawiać. Udasz się do miejsc przez niego odwiedzanych. Podczas wędrówek odkryjesz piękno górskiej przyrody. Odwiedzisz teatr, w którym w przedstawieniach szkolnych grał Karol Wojtyła. Ministerstwo dało na jej wykonanie prawie 800 000 złotych. Ma służyć jako pomoc naukowa w lekcjach języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii i religii. Zawiera szereg misji zależnych od wieku graczy. No i super. W ogóle przyznam, że kult Jana Pawła II został rozdęty do takich rozmiarów, że mam wątpliwości, czy autorzy tej zbiórki na portalu zrzutka.pl żartowali, czy serio chcą pracować nad możliwością wskrzeszenia Karola Wojtyły. Ta akurat inicjatywa została zablokowana przez administratorów serwisu, ale już pojawiły się jej klony. Także nawet jeśli to jest żart, a nie kolejna inicjatywa ministra Czarnka, to można wpłacać kasę. Z pewnością będą to pieniądze zmarnowane nie mniej niż abonament na media publiczne. Zwłaszcza, że coraz częściej zamiast na misję publiczną pieniądze te są wydawane na co? No oczywiście na propagandę, ale na razie nie o tym. Na kary wymierzone przez sądy. Tak, w tym tygodniu telewizja publiczna, tak zwana publiczna, przegrała 2 procesy. Jeden z gdańskim samorządem o materiał z 2016 roku, w którym atakowano Pawła Adamowicza. Niewątpliwie ten materiał został sporządzony w sposób niedopuszczalny, który nie licował z powagą i misją telewizji publicznej. Miał charakter bardzo jednostronny i wybiórczy, stwierdziła sędzia w uzasadnieniu wyroku. Oprócz publikacji przeprosin, TVP ma jeszcze zapłacić 50 000 złotych na rzecz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku. Drugi proces dotyczył naruszenia dóbr osobistych na antenie wiadomości. Telewizja Jacka Kurskiego, czy też Kurwizja, jak pieszczotliwie jest czasem nazywana, została pozwana o oszczerstwo przez jednego z uczestników kontrmanifestacji smoleńskiej w kwietniu 2017 roku. Tym razem do przeprosin sąd dołożył 3,5 tysiąca złotych odszkodowania. Nic dziwnego, że musimy się wszyscy w podatkach dodatkowo składać na 2 miliardy rocznie, skoro noworodnicza tak się po prostu trwoni pieniądze. Ale co tam stać nas? Gospodarka kwitnie. Portal TVP Info donosi, że ambasador Luksemburga dopytuje, jak to robimy, że mamy lepsze wskaźniki makroekonomiczne niż inne państwa, mimo kryzysu epidemicznego. Na Twitterze artykuł został zilustrowany zdjęciem montowanej trumny i ono chyba najlepiej tłumaczy, na czym ten rzekomy sukces gospodarczy polega. Nie wiem tylko, czy to trumny dla umierających w związku z koronawirusem, czy dla zdychających biznesów, które nie mogą liczyć na pomoc państwa i dobijają je nieprzemyślane restrykcje. Co do propagandy, to oczywiście nie ma tygodnia bez zdobycia kolejnych jej szczytów i pokonania najdalszych granic. Teraz ostrzeżenie. Materiał nie jest przeznaczony dla osób cierpiących emetofobię, czyli lęk przed
wymiotami, ponieważ może powodować mdłość. No niestety. Gwiazdy telewizji tak zwanej publicznej Michał Adamczyk i Dorota Łosiewicz prowadziły galę wręczenia nagrody Człowieka Wolności tygodnika Sieci. Wygrał Daniel Obajtek, prezes Orlenu. Wszyscy od dawna czekaliśmy na menadżera tej klasy. Menadżera, który, i to jest bez wątpienia największy sukces Człowieka Wolności 2020 roku, przywrócił Polakom wiarę w patriotyzm gospodarczy. Zgadzam się z werdyktem. Prezes Obajtek jest bez wątpienia człowiekiem wolności. Wolności od skrupułów. Ostatnio stał się twarzą nacjonalizacji rynku wydawniczego w Polsce. Pochwał dla laureata nie szczędzili politycy prezes NBP Adam Glapiński oraz wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Ten ostatni porównał Obajtka do szwoleżerów spod Samosiery. Redakcja programu w telegraficznym skrócie, zainspirowana imprezą tygodnika Sieci, sporządziła nasz własny ranking najwybitniejszych Polaków. Uwaga! Miejsce pierwsze Tytus Dezo. Miejsce drugie Daniel Obajtek. Miejsce trzecie Jan Paweł II. Miejsce czwarte Jezus Chrystus. I miejsce piąte Stanisław Bareja. Ta nacjonalizacja rynku wydawniczego to oczywiście zakup przez Orlen wydawnictwa Polska Press, do którego należą prawie wszystkie media lokalne w Polsce. Daniel Obajtek jest też człowiekiem wolności, dlatego że te media już wkrótce będą najprawdopodobniej wolne od tekstów krytycznych wobec władzy. Weźmy na przykład Głos Pomorza, który opisał aktywność internetową radnego powiatu koszalińskiego. Chodziło o to, że Jacek Muryn z PiS pod internetowym wpisem asystenta posłanki Kamili Gasiuk-Pichowicz napisał tak: Rudy, a kto by cię chciał? Ty co najwyżej to kapucyna w samotności możesz orać. Głos Pomorza opisał całą sprawę razem z debilnym tłumaczeniem polityka, że oranie kapucyna w samotności to kontemplowanie i rozmyślanie o doczesności. No i po co? Komu tu służy? A nie lepiej było napisać o jakichś sukcesach partii rządzącej po prostu? Na szczęście niedługo Obajtek zrobi z tym wszystkim porządek i tyle. Jak tam w ogóle się żyje w pandemii? Kino zaliczone? Na Krupówkach byliście? Może chociaż na basenie? No bo wiecie, zaraz to wszystko znowu pozamykają. Minister zdrowia już się martwi, że wzrasta liczba zachorowań na COVID na krótko po rozluźnianiu obostrzeń. Podobno boi się trzeciej fali. A kto winny? Rząd? Ależ skąd? Ty jesteś winien. I ty. Ja też. Ale rząd? Absolutnie nie. No błagam. No chyba, że zapytamy ekspertów, którzy zauważają, że państwo realizuje za mało badań, że nie sprawdza obecności nowych odmian koronawirusa, że dzieci zostały posłane do szkół, mimo że nie zaszczepiono nauczycieli, że szczepienia idą zbyt wolno, że zaniedbano kwestię budowania zaufania na linii władza-społeczeństwo, ale to oczywiście detale. Winne Krupówki. I tu robimy mały stop, bo ten temat na tyle mnie wkurza, że muszę po prostu zmienić tonację, więc na razie żegnamy się z sarkazmem i ironią, teraz będzie poważnie. Oj, 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 żeby mi to było ostatni raz, bo będą konsekwencje. Tak mniej więcej mówią do nas minister zdrowia i jego eksperci, oczywiście a propos weekendowych wydarzeń na zakopiańskich Krupówkach. Trochę przypomina mi to sytuację sprzed prawie roku, kiedy rząd zamykał lasy i uzasadniał to tym, że są Polacy, którzy w lasach robią sobie pikniki wbrew obostrzeniom. To tak jakby ktoś powiedział: słuchajcie, w sklepach zdarzają się kradzieże. W związku z tym zamykamy sklepy. I teraz możemy poczuć się podobnie. Kilkaset osób narozrabiało, nie ma co ukrywać, w Zakopanem. W związku z tym zamykamy całą Polskę. To znaczy ostrzegamy, że możemy zamknąć to, co ostatnio pootwieraliśmy. Oczywiście są różnice między lasami i Krupówkami, ale jedno jest wspólne. Panie ministrze, a co ja mam do tego? Dlaczego wy mnie straszycie? Nie tym tonem, proszę. Jeżeli część Polaków nie potrafi się zachować,
to zróbcie z tym coś, od tego jesteście. Nie było wiadomo, że w ostatni weekend w Zakopanem odbywa się Puchar Świata w skokach narciarskich i przyjadą kibice? O nie! A także, że przyjedzie masa osób spragnionych gór, spragnionych wyjazdów, spragnionych wysokoprocentowych trunków oraz po prostu wolności i kontaktów społecznych. Nie było wiadomo, że Zakopane to niezwykle modne miejsce, w którym są niezwykle modne krupówki. A skoro było wiadomo, to czy nie należało się do tego przygotować, zapewniając odpowiednią obstawę, ochronę, nie wiem co jeszcze. Zamiast nas teraz strofować, że nie jesteśmy odpowiedzialni i krzywa rośnie. Panie ministrze, do pana mówię, to jest absurd. Zresztą nie jeden. Powiedział pan o meczu Atalanta-Valencia w Lidze Mistrzów sprzed roku, że to było to ognisko, czy też ta iskra, która spowodowała wybuch pandemii w Europie. Okej, jest taka opinia, to prawda. Ale pan powiedział też, że tak jak tamten mecz dał początek pandemii na starym kontynencie, to teraz krupówki mogą się stać początkiem trzeciej fali epidemii koronawirusa w Polsce. O nie! Jesteśmy zgubieni. No zaraz, nie widzi pan znaczących różnic? Czy wie pan, ilu kibiców Atalanty pojechało z Bergamo do Mediolanu na mecz z Walencją? Około 40 000. A wie pan, ilu kibiców obu drużyn zasiadło na trybunach? Na San Siro mieści się 80 000. Wie pan, ile ludzi imprezowało na ulicach Mediolanu, ale także Bergamo, gdzie kibice oglądali mecz w knajpach i innych publicznych miejscach? No ja nie wiem i wolę sobie nie wyobrażać nawet. Wszyscy oczywiście bez maseczek, bo to było jeszcze przed ogłoszeniem pandemii przez WHO. No jak można porównywać tamtą sytuację z kilkoma tysiącami ludzi na grupówkach, przy czym nie wszyscy zachowywali się nieodpowiedzialnie, oraz z ponad 100 zatrzymanymi osobami? Nie sądzi pan, że trudno jednak porównać tę sytuację? I że nie powinno się nas w ten sposób straszyć i szantażować emocjonalnie? Kolejna sprawa, a propos straszenia. Czy polski rząd nie rozumie, że straszenie nie jest dobrą drogą? Straszenie oraz nieustanne zmiany strategii, a także straszenie zmianami strategii w walce z koronawirusem. No ja rozumiem, to jest sytuacja nowa, bez precedensu i łatwo jest krytykować, a trudniej podejmować decyzje. Fakt. Jednak ten chaos w państwa wydaniu jest nie do zniesienia. Nagle profesor Horban mówi coś o powrocie do stref żółtej i czerwonej. Nagle minister zdrowia Adam Niedzielski przywołuje wskaźnik R, który ma przesądzać w sprawie luzować czy zaostrzać. Powrót jest także do kierowania się liczbą zakażeń, tych wykrytych przez testy, choć kilka miesięcy temu premier najwyraźniej zrezygnował z odwoływania się do tych danych jako niekoniecznie wiarygodnych, bo przecież jak wiadomo liczba zakażeń zależy od liczby wykonanych testów. A poza tym, co podkreślali eksperci, i tak liczba realnych zakażeń jest dużo wyższa. Jednocześnie rząd nie afiszuje się, co ciekawe, z danymi, które wskazują na dobre trendy, na przykład liczba zajętych respiratorów. Żeby było jasne, powołuje się na oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia z profilu na Twitterze. 9 lutego wynosiła 1323, a 17 lutego 1286, czyli o 37 zajętych respiratorów mniej. Zajęte łóżka COVID-19 9 lutego 12 677, a 17 lutego 12 225, czyli o 452 zajęte łóżka covidowe mniej. Oczywiście nie jestem ekspertem, nie jestem wirusologiem, epidemiologiem, natomiast chciałbym zwrócić się do rządu i niniejszym to robię, by brał pod uwagę kondycję fizyczną oraz psychiczną Polaków. Nie da się w kółko utrzymywać lockdownów i restrykcji, choćby ze względu na stan psychiczny ludzi oraz na rujnowanie ich finansów. Muszę trochę ochłonąć, bo za dużo nerwów. Po prostu za dużo nerwów. Za dużo nerwów. Czy ja niewyraźnie mówię, czy co? Za dużo nerwów. Więc zmieńmy temat. Ja się wcale nie denerwuję. Myślę, że Antoś może nas nieco wyciszyć, mimo że trochę jest podziębiony i potargany. Poprosimy o jakiś chillaucik. Antosiu, bardzo prosimy. Witam Państwa serdecznie dziś w dziale muzycznym Duet w czasy z panią Iwoną z Kwy. W zeszłym tygodniu była Mary z Polski, jakby nie mogła być Marysią z Polski. Teraz Iwona z Kw. Ja nie wiem, co mam o tym myśleć. No nie ma na przykład wokalistki Rodo, jest za to Maryla Rodowicz.
i wszystko jest jasne i jest fajnie. No nic, w każdym razie fajna piosenka z fajnym teledyskiem, z wampirami, a ja akurat osobiście przepadam za wampirami, więc fajnie akurat. Jesteś pytawczasa. Przed Państwem duet w czasy z panią Iwoną Skw w utworze Czy wiesz już? Już wiesz, już, tak, nie. Czy wiesz już? Czy wiedzieć chcesz? Czy wiesz już? Wiesz jak to jest? Czy wiesz już? Ty chyba wiesz! Czy wiesz już? Wiesz jak to jest? Antosiowi życzymy zdrowia oczywiście, a na koniec jeszcze o tym, jak ludzie prawicy uczą się każdego dnia. Poseł Daniel Bortniczuk utyskuje nad tym, że coraz więcej młodych ludzi deklaruje poglądy lewicowe. Jego zdaniem winny jest, uwaga, Netflix, w którym są filmy o tematyce LGBT. Jak rozumiem, zdaniem Bortniczuka ludzie byliby bardziej prawicowi, gdyby nie wiedzieli, że na świecie żyją geje, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe. I pewnie gdyby uważali, że Ziemia jest płaska, a medycyna to czary. A o czym dziś nie powiem? O konflikcie w Porozumieniu Jarosława Gowina. Te kwestie pozostawiam scenarzystom Klanu albo Modę na sukces. Bierzcie sobie, nie ma problemu. Tak, to już wszystko w tym programie w telegraficznym skrócie, ale niedziela będzie dla nas. Zapraszam. Cześć. I dziękuję za kolejne suby. I dziękuję patronom za to, że są. I mamy już na YouTubie angielskie napisy. I w ogóle jest pięknie. Kurwa, jest wpyte. Byle do wiosny. Cześć.